Gdy pierwszy raz trafiłem na szczotki Richit, to zrobiłem takie niezłe wow. Woda leci tutaj z góry takim ładnym strumieniem, jakieś pady, jakieś włosy inne, wymienne. Mega mnie to zaciekawiło. No i postanowiłem, że te szczotki znajdą się u nas na sklepie. Kanał działa dzięki Winshop, sklepowi, który zapewnia profesjonalny sprzęt do mycia okien i elewacji. Znajdź więcej na winshop.pl, winshop.me. No i tutaj jeszcze nawiążę do napisu na opakowaniu. There is money in glass if you clean it fast. Świetny cytat tutaj właściciela tej firmy, który oznacza, że jest jakby kasa w myciu okien, jeżeli robisz to szybko. No a te szczotki, tak jak twierdzi Richit i tak jak też mi się udało sprawdzić, sprawiają, że po prostu mycie odbywa się szybciej. No i ten materiał postaram się poświęcić temu, żeby wam wytłumaczyć, jak to działa, że te szczotki czyszczą po prostu szybciej niż wszystkie inne. Zapraszam do obejrzenia. Zacznę od takiego najbardziej uniwersalnego, wypasionego modelu Radial Rocker. Jest to szczotka, która ma w środku pada, a dookoła ma włosy. No, brzmi prosto, ale zacznę po kolei od tego, co wchodzi w ogóle do kija. To jest końcówka, która wchodzi nam do kija i ona pasuje stricte do kijów Richit, ale tutaj jest jakby załamanie kąta i możecie to odkręcić sobie i wkręcić sobie dowolny przegub, nie wiem, czy z Gardinera, czy z Owy, czy nawet z Ionika ten Euro też pasuje, wiem. Jak macie tutaj jakieś pytanie, czy coś pasuje, to możemy oczywiście to sprawdzić. I po prostu tą część wymieniamy i wpasowujemy to w każdego kija. Jeżeli macie na przykład taki kij, który ma gwint na końcu, wystający po prostu na wprost z kija, to dodają też do tego gwintu właśnie Euro końcówkę. No i to, co tutaj wyróżnia tą firmę, to to, że w środku tutaj jest normalnie aluminium, więc, a nie po prostu sam kompozyt, sam plastik, więc no tutaj już nie ma opcji, jakbyście tym nie walili i nie szorowali, to się wam to nigdy po prostu nie złamie, jeżeli tylko korzystacie z tych oryginalnych części. No i idę dalej. Po tym przegubie mamy tutaj ruchomość kąta, którą możemy skręcić całkowicie przy pomocy śrubokręta, który dostajemy oczywiście w zestawie od nich. Jest taki ładny zestaw, który też wam zaraz omówię. No i tutaj wchodzimy do niego od dołu, no i dokręcamy po prostu sobie na maksa. Można też dokupić taką blokadę, albo jest ona na przykład w solarnej szczotce w pakiecie, że po prostu nie ma opcji, że to się nam wtedy przekręci, bo jest taka blokada. Można to osobno dokupić, akurat w Rockerze jej nie ma. No i samo wykonanie, no to jest naprawdę taki toporne tworzywo sztuczne, toporny kompozyt, także tutaj też nie ma mowy o jakichś uszkodzeniach. No i sama baza tej szczotki, czyli to, co jest tutaj niebieskie, no to jest wykonane z aluminium, nie z tworzywa, więc no jest odrobinę cięższe niż w przypadku innych szczotek, no ale za to jest dużo bardziej trwałe. No i dzięki temu, że to jest wykonane z aluminium, to mamy w ogóle tutaj wymienne włosie. Więc mimo tego, że sama szczotka jest powiedzmy większą inwestycją, to zużywa się nam głównie włosie. Tak naprawdę ono się nam ściera i robi się coraz krótsze, więc samo włosie możecie dokupić osobno i wymienić po prostu w tej szczotce. Więc mimo tego, że inwestycja na start jest większa, no to nawet się to kalkuluje. No, żeby was tutaj nie zanudzać, jak to robię, to wam tylko krótko wytłumaczę. Tu się odkręca po prostu takim torksowym imbusem tą część, zdejmuje się to zabezpieczenie takie z takiego gumowanego plastiku, no i się wysuwa po prostu te włosy, one są w takich dwóch częściach, no i się je tutaj wsuwa się po prostu z powrotem od boku, nie? W ten sposób, także to jest bardzo proste, na pewno dacie radę. Idąc dalej, z góry jest listwa spukująca, nie ma dysz w środku, tylko jest listwa spukująca, która ma tutaj kilkanaście dziurek. Teraz ona tworzy taki fajny strumień, który widzicie właśnie na ekranie i bardzo fajnie można nim po prostu precyzyjnie spłukiwać. Nie? Można sobie też dołożyć tutaj takie dysze spukujące od dołu, nie tylko od góry listwa, tylko jeszcze tutaj dorzuca producent takie dwie fajne dysze, które można wpiąć sobie tutaj po prostu od dołu. No i jeszcze to, co jest ciekawe też, to tutaj mamy taki kluczyk i jeżeli by się wam ta dysza na przykład uszkodziła albo coś by do niej wpadło, to możecie tą dyszę odczyścić tutaj tym takim szpikulcem. Nie wiem, jak to nazwać. Fajne, że o to dbają. Przemyślane jest to, jak to jest użytkowane.
No i po prostu to coś tam w praktyce dzieje, faktycznie to są na to rozwiązania już wymyślone. No i tak, i tutaj mamy wejście wody i tutaj jak macie troszkę większe doświadczenie, to już widzicie, że ta złączka jest jakaś duża, bo ona jest 10 mm i generalnie Richit uważa, że te 10 mm wężyki są po prostu bardziej efektywne, jest lepszy przepływ wody, ale jeżeli korzystacie z 8 mm, no to od razu oni tu dorzucają redukcję, którą można wrzucić. No i żeby jeszcze pokazać rzecz, która jest jeszcze bardziej dopracowana, to mają tutaj takie siteczko wrzucone za tą złączką. Możecie oczywiście z niego zrezygnować, wypiąć to i wypiąć się bezpośrednio tej złączki, no ale to jest siteczko na zasadzie, że jakby wam coś wpadło, gdzieś tam by coś było w wodzie, jakaś drobinka, która wam na przykład miała przytkać te dysze, no to siteczko zabezpiecza po prostu przed tym, nie? Żaden z innych producentów o tym raczej nie myśli. Spakuję sobie te rzeczy, bo to już praktycznie wszystko, co jest w tym opakowaniu i są jeszcze fajne naklejki. Faster Clean Windows. Można sobie nakleić. Też fajnie, że dodają takie gratisy. Dobra, no i to, co jest najbardziej kluczowe, czyli to, co czyści, no to tutaj mamy włosie wykonane z takiego nylonu. To jest odpowiednik DuPonta z Gardinera. No i to jest taka hybryda włosia flokowanego, czyli tego z rozdwojonymi końcówkami i takiego zwykłego monofilamentowego. No i dzięki temu, że to jest połączenie tego włosia, no to mamy trochę i to, i to. No i dodatkowo pad nam fajnie doczyszcza wszystkie zabrudzenia, które włosy niekoniecznie doczyszczają, nie? Więc to jest bardzo fajne połączenie w mojej ocenie pada ze szczotką, no bo szczotka nam fajnie wymiecie wszystko z zakamarków na przykład ramy. Pad tego nie zrobi, ale pad za to lepiej doczyści jakieś trudniejsze zabrudzenia niż sama szczotka, nie? Więc to jest bardzo fajne. No i jak was tutaj pewnie może już zaciekawiło, ile tych padów jest do wymiennych, to zaraz właśnie to omówię, ale jeszcze zanim do tego przejdę, to wam opowiem o tym, że tutaj to mocowanie pada jest ruchome. Ono jest na zawiasach, więc jeżeli wy, nie wiem, szczotkę macie bardziej w ten sposób, albo bardziej w ten sposób względem szyby, no to ten pad się zawsze dokładnie dopasowuje do szyby i czyści całą powierzchnię. Jeżeli on nie byłby ruchomy, to by na przykład czyścił, nie wiem, 1/5 tego pada, więc to jest mega, mega istotne i to też po prostu zapewnia nam większą efektywność tego czyszczenia, no i relatywnie mniej razy trzeba to okno przejechać, żeby ono było czyste. No dobra, no to przechodzimy do tego, co najciekawsze, czyli do padów. To, co tu już zamontowane, to jest pad z melaminy. No i on służy nam do doczyszczania głównie takich powierzchni bardziej innych niż szyby, moim zdaniem. Raczej to są gładkie elewacje, jakieś plastiki, slidingi i takie czarne zabrudzenia on fajnie nam usuwa. Fajnie klei te czarne zabrudzenia, także ten pad super się do tego nadaje. To jest pad numer 1. Taki najbardziej popularny, klasyczny pad, tak jak widzieliście może, albo korzystaliście z takich białych padów do doczyszczania, to jest odpowiednik, tylko po prostu pomarańczowy. Ten pad się relatywnie szybko zużywa, no ale jest w pełni bezpieczny jakby dla powierzchni, nie trzeba się tutaj niczym przejmować. Jest takiego codziennego czyszczenia, bardzo nam fajnie działa. Innym padem takiego codziennego czyszczenia będzie ten pad z mikrofibry. On właśnie nam na bardzo długo starczy, to jest taka sama mikrofibra, jak jest na każdej myjce. No i jest to po prostu jeden z rodzajów, że tak powiem, padów. Tutaj, czy wolicie na przykład tego, czy tego, to musicie sobie troszkę sami potestować, który do jakich przeszkleń się nadaje fajniej. Moim zdaniem ten do takiego codziennego mycia, tylko jeśli nie ma nic do szorowania, to ja bym korzystał głównie z tego. Kolejnym ciekawym egzemplarzem jest ten gumowy pad. On jest z takiej poklejonej jakby nitki zrobiony. No i jeżeli nam coś wpadnie pomiędzy te nitki, to jest fajnie tak jakby wyrywane z powierzchni. No nie jest to ścierane, tylko działa to trochę tak jakbyście mieli skrobak. No nie, tutaj mamy też drugi pad, który tak działa, a zaraz o nim powiem. I on właśnie, i to nam zahacza to zabrudzenie i je zbiera, no nie? No i przez to, że on jest gumowy, no to jest bardzo trwały. No i wszystkie takie zabrudzenia, nie wiem, jakieś woskowe, tłuste, jakieś takie drobinki, nawet jak tam są wystające, to właśnie ten pad do tego służy. Jest on też w pełni bezpieczny dla powierzchni każdego rodzaju, więc tutaj nawet nie trzeba moim zdaniem testować i można śmiało go używać. Przechodzimy do tych bardziej agresywnych. Kolejna to jest wełna brązowa i stalowa. Moim zdaniem to jest to samo, wymiennie. Oni dają osobne. Ja szczerze mówiąc nie poczułem za bardzo żadnej różnicy. Jak dla mnie to jest jedno i to samo. Ale oczywiście ktoś może mieć inne zdanie.
do doczyszczania troszkę bardziej agresywne niż to. Stestowałbym już na takich szybach z jakimś tam refleksem, czy takich hydrofobowych. Gdzieś bym tam przetestował na rogu, czy gdzieś tam nie powstają jakieś zarysowania. Producent twierdzi, że są w pełni bezpieczne. Zawsze warto testować. Później wydaje się jak najbardziej agresywny pad, ale jeszcze bardziej agresywny jest ten niebieski i to jest w ogóle taka siatka, taki mesh. Jest wykonana z stali nierdzewnej, to wam jakby nie zardzewieje tak samo zresztą jak to. No i to służy nam już do oczyszczania takich drobinek, na przykład z farby, jakichś kropek, tego typu rzeczy. No to tutaj może się wydawać, że właśnie z waterfeda się nie da umyć, bo jest mycie pomudowlane. No to tutaj o dziwo jest na to rozwiązanie i myślę, że warto sobie to sprawdzić. Jest to ciekawe. Po prostu tu jak się zaczepi nam jakieś zabrudzenie, no to nam to usuwa bez problemu tą właśnie kropkę z farby, bo działa to trochę jak skrobak. Także fajnie. No i ostatni pad, ten najbardziej agresywny, on jest taki zbliżony do takiej gąbki do mycia naczyń, takiej stalowej, srebrnej, może kiedyś widzieliście. To jest coś podobnego, nie? On ma tutaj takie oczka, no i on jest taki najbardziej właśnie agresywny z tych wszystkich padów. Blue Metal. No to obejrzyjmy dalej pozostałe modele Richita, które mamy. Tutaj alternatywa dla tej szczotki, jeśli nie chcielibyście wydawać aż tak dużo na te pady, a na przykład satysfakcjonują was same włosy, jak w szczotkach, z których korzystaliście do tej pory, no to tutaj mamy opcję, że po prostu jest w środku włos. To jest po prostu radial, bez rockera. Tutaj mamy szczotkę do solarów. No ona jest zbudowana w podobny sposób. Nie ma zaokrągleń na rogach, no bo nie ma potrzeby w solarach mycia czegoś takiego. Ma długiego pada, ta szczotka ma tam około 40 cm. Pad jest tak samo ruchomy, włosy są na górze i na dole, żeby gdzieś tam z narożników tych solarów też wymieść, no ale kluczowym jest tutaj do czyszczenia jest po prostu ten pad. On jest znacznie bardziej efektywny niż jakby były tutaj włosy, więc jeżeli myjecie solary, a myjecie je zwykłą szczotką, no to dużo bardziej efektywne będzie mycie taką szczotką. Spłukiwanie jest, może się napije. No i tutaj spłukiwanie mamy zarówno od góry, jak i od dołu. Tutaj jest cała listwa długa, a tutaj są takie dwie boczne, trochę mniejsze. Cała reszta jest zbudowana w podobny sposób. Tutaj jest jeszcze ta blokada, o której wcześniej wspominałem. Można ją zdjąć i korzystać z ruchomej głowicy. Ta ruchoma głowica przydaje się szczególnie przy takich przyszkleniach, które są nisko przed nami. Wtedy nie musimy tak mocno chodzić na boki, tylko możemy sobie trochę bardziej kijem machać na boki. No i tutaj już mamy założoną właśnie przegub do OWE. Jakby was ciekawiło, jak to wygląda, to działa, po prostu jest skręcony w ten sposób. No i wraz z solarną tą szczotką przychodzą nam oczywiście pady, te same co tutaj. I dodatkowo, jeżeli macie kije Richita, no to macie takie przeguby kątowe, które wam jakby pomogą tutaj dopasować kąt tego, no i są bardzo sztywne, bo nie mają regulacji. Ostatnią ze szczotek, którą dzisiaj omówię, to jest wersja Light tego radiala, jakby tego. No i ta wersja Light charakteryzuje się tym, że jest light, jest po prostu znacznie lżejsza, ma mniejszą tą wysokość tej szczotki, jak widzicie. Spłukiwanie już tylko od góry, nie ma wężyka jakby takiego całego dookoła. No i w środku ta szczotka wygląda tak, już nie ma żadnego pada. No moim zdaniem ta szczotka jest dużo bardziej efektywna niż na przykład szczotka Gardinera. No jest oczywiście dużo droższa, ale wagowo właśnie jest podobna do Gardinera, nie? Także tutaj ta wersja Light jest jak najbardziej też fajna. I tutaj mamy regulację kąta i w tym przypadku jest zamocowany taki uchwyt w ogóle ręczny, więc jeśli macie na przykład przyszklenia do swojej wysokości, to nie możecie mieć z kija, tylko możecie po prostu z ręki umyć z tej szczotki. Bardzo fajny. No i oczywiście tutaj te końcówki do kija też są dodane do pakietu. No a tak to standardowo, jak w każdej szczotce, po prostu pakiet tych dodatków. Włosie jest wszędzie takie same, jakbyście mieli wątpliwości. No i ostatnim urządzeniem, które wam tu pokażę, już nie jest szczotka, tylko jest pad właśnie do wody demineralizowanej.
Zakładam, że jeśli oglądasz nas w tym momencie filmu, tematyka jest dla Ciebie ciekawa. Zatem jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, no to będziemy bardzo wdzięczni za kliknięcie suba. Wygląda on w ten sposób. Bardzo prosta budowa. Jest wykonany tak samo z aluminium. Ma tutaj pady na rzepy. I zwróćcie uwagę tutaj na budowę tego pada. Jest tutaj on lekko jakby ścięty pod skosem, po to, żeby właśnie można było pod kątem dokładnie do narożnika okna wjechać. Jeśli chodzi o spłukiwanie, no to są tutaj tak samo listwy spłukujące od góry. Wężyk w prosty sposób do połączenia z wężykiem, który idzie Wam od systemu. No i możemy tutaj ten pad zamontować na przykład do kija Gardinera. Jest tutaj od razu z tego przejściówka, możecie sobie to zamówić i wpiąć bezpośrednio po prostu to do Waszego kija w ten sposób. No i po co ten pad jest potrzebny w praktyce? Bardzo fajny system, jeżeli przeszkolenia są bardzo brudne, pracujecie w 2 osoby, że na przykład jedna osoba myje i szoruje z tego pada, a druga osoba na przykład czyści ze szczotki, na przykład na finish, czysto ze szczotkowo narożniki, nie? Więc to bardzo fajne rozwiązanie. Pad dużo lepiej doczyszcza niż sama szczota. Jeśli macie okna na przykład bez ram, no to super rozwiązanie w ogóle ten pad i pad z mikrofibry, rewelacja do mycia dla takich okien hydrofobowych bez ram. Tutaj Wam Adam pewnie też wrzucam przebitkę z takich okien, żebyście wiedzieli, o czym mówię. No i jeszcze jedno fajne rozwiązanie w tym padzie. Tutaj mamy taką wajchę, którą jak zwolnimy, to możemy regulować miejsce tego uchwytu. No i przydaje się nam to po to, że jeżeli mamy właśnie do wyczyszczenia na przykład za jakimś logiem, gdzie jest bardzo mało miejsca, no to właśnie tutaj to się świetnie sprawdza, że możemy właśnie podjechać aż tyle gdzieś tam do zakamarka po prostu tego okna. Fajnie. No i wraz z tym padem przychodzą nam padów, tutaj kilka jest to samego czyszczenia i szorowania. To są podobne pady jak te. Z mikrofibry jest trochę innego koloru, ale działa jakby w ten sam sposób. No i tutaj jeszcze mamy taki zestaw rzeczy. Już Wam powiem, co to jest. Mamy takie uchwyty, żeby sobie to zamontować na przykład do kija wężyk, który możecie sobie tutaj po prostu wpiąć i poprowadzić go wzdłuż kija, a nie w środku kija, bo nie ma tutaj takiej przejściówki, aczkolwiek nie, tutaj jest, także możecie sobie też wrzucić to w środek kija węża bez problemu. No i jeszcze jednym fajnym narzędziem, które tu przychodzi wraz z tym padem, jest taki szpikulec, który właśnie nam też może służyć do czyszczenia dysz, czy jak nam tu gdzieś jakiś syf wpadnie po prostu za tego pada, żeby to sobie tutaj wygrzebać, jak jakieś brudne rzeczy bardzo czyścimy. O narzędziach to tyle. Przydałoby się, abym obronił jeszcze to, że te szczotki faktycznie szybciej czyszczą. No i dzieje się to z kilku powodów. Raz, same pady bardzo dużo pomagają, szybciej usuwają te trudne zabrudzenia. Włosie też jest bardzo gęste, więc samo połączenie tego włosia i pada dużo szybciej po prostu usuwa zabrudzenie z szyby. Sposób tego spłukiwania, to że ta listwa spłukująca jest na górze i jest bardzo precyzyjna, też przyspiesza sam czas pracy tego spłukiwania. Po prostu wystarczy machnąć 2 razy na szybie i jest efektywnie spłukany. Nie musimy właśnie zmieniać dysz między na przykład spryskującymi a prostymi i efektywnie spłukuje i szyby hydrofobowe i hydrofilowe. No także taka suma. A może jeszcze dodam, że jest to ta skrętna głowica, którą można używać albo nie używać, można ją skręcić, nie trzeba rozkładać tej szczotki, wymieniać całego sprzętu, po prostu wszystko jest spakowane w jedno urządzenie, więc nie tracimy też czasu na wymianie. No i cały ten pakiet tych wszystkich funkcji odpowiada za to, że po prostu te szczotki są bardziej efektywne niż wszystkie inne szczotki na rynku, które znam. Tyle na dzisiaj. Będziemy bardzo wdzięczni za zostawienie suba, jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału. Jeśli macie jakieś pytania, no to sekcja komentarzy poniżej lub kontakt. Dzięki, cześć.